Omówienie okna zestawień. Po uruchomieniu zestawień program w pierwszej kolejności pokazuje nam kategorie, które zostały utworzone przez program zgodnie z elementami znajdującymi się w projekcie. Jeżeli zaznaczę w zestawieniu dowolny wiersz, na górze pojawiają się aktywne kolejne funkcje. Na przykład kopiowanie wiersza. Po wybraniu narzędzia kopiuj mogę ten wiersz wkleić. Zostanie on dodany do listy. Pojawiła się aktywna ikonka Zapisz. Wprowadzana zmiana może być zapisana korzystając z ikony Zapisz bądź ze skrótu klawiaturowego Ctrl+S. Jeśli chcę cofnąć ruch, mogę skorzystać z narzędzia Cofnij bądź wybrać skrót klawiaturowy Ctrl+Z. Ponawianie operacji, kolejny przycisk Ponów. Możemy skorzystać ze skrótu Ctrl+Y. Kolejna ikona to jest ikona Znajdź i zamień. Na przykład szukany tekst to będzie stół. Znajdź pierwszy. Program znajduje stół. Chcę zmienić nazwę na stół pisany dużą literą. Wybieram Zamień. Nazwa została zmieniona. Przy obiekcie pojawiła się ikonka Resetuj wiersz do wartości domyślnych. Jeśli to uruchomię, program zada pytanie, czy przywrócić nazwę do pierwotnej, na przykład z projektu. Kolejne narzędzie to jest Dodaj kategorię. Jeśli na liście kategorii nie pojawiła się kategoria, która nas interesuje, możemy ją dodać. Możemy też dodać wiersz. Na przykład zaznaczam pozycję w elementach wyposażenia wnętrz, wybieram narzędzie Dodaj wiersz. Wiersz zostanie dodany. Możemy ten wiersz również usunąć. Ikona Drukuj przełącza nas do ustawień drukarki. Możemy określić, co będzie drukowane, jaki będzie rozmiar podglądu. Możemy edytować nagłówek, na przykład wybrać logo, zmienić mu format, wkleić zapamiętany wcześniej tekst, wklejoną przed chwilą zawartość widzimy poniżej. Możemy określić również, co zostanie wydrukowane. Możemy zestawienie wyeksportować do pliku PDF. Nagłówek wcześniej dodany będzie również tutaj widoczny. Do pliku CSV oraz XLS. W ustawieniach możemy wybrać widoczne kategorie w podglądzie z lewej strony, ustalić symbol waluty. W ustawieniach widoczności możemy pokazywać ukryte na przykład kolumny, używać stawki domyślnej VAT bądź ją zmienić w miarę potrzeby. Ostatnie narzędzie to słownik, w którym widzimy obiekty dodane wcześniej do słownika. W kolejnej części omówimy kategorie i pomieszczenia.